Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Wracamy do mojej absolutnie ukochanej dziedziny, czyli endokrynologii i do serii opisywania, jak różnego rodzaju popularne ziółka działają na układ hormonalny. Te parę pierwszych filmików, które nagrałem z tej, powiedzmy, jak to sobie w głowie nazywam, serii tego, jak zioła oddziałują na układ hormonalny, okazały się szalenie popularne, dużo bardziej popularne niż bym kiedykolwiek mógł podejrzewać, ale to tylko pokazuje, wydaje mi się, jak potrzebne są jakby takie bardziej, nie wiem, wydaje mi się, obiektywne informacje na ten temat, ponieważ to były pierwsze filmiki, wychodzi na to w polskim internecie, które opisywały, że tak, zioła takie, czy rośliny takie jak mięta, zielona herbata, kurkumina, siemię mogą negatywnie działać, szczególnie u panów, na układ hormonalny, obniżać androgeny. I właśnie to chcę pokazać tą serią tych filmików, że jakby słuchanie się osób, jakichkolwiek osób, lekarze, dietetycy, jakiekolwiek kanały, które bezkrytycznie zachwalają jakikolwiek suplement, jakikolwiek zioło, jest kretynizmem. I osoby takie są po prostu dla mnie szkodliwe społecznie, bo wiele słuchaczy, powiedzmy, nie ma dostatecznej wiedzy, żeby oddzielić ziarna od plewu i stwierdzić, że dana informacja jest dobra albo zła, i tym samym zachęcona taką, powiedzmy, kryptoreklamą różnego rodzaju suplementów kupuje i robi sobie potem krzywdę, którą nie zawsze da się odwrócić tak naprawdę. I właśnie, dzisiaj omówimy sobie lukrecję i te ciemne strony również lukrecji, ale jasne. Czyli innymi słowy pokażemy nie czarno-biały obraz lukrecji, tylko całą paletę szarości, nazwijmy to. Zacznijmy od tego, że lukrecja ogólnie jest zachwalana absolutnie, jeśli chodzi o cały szereg, w sumie jak absolutnie każda roślina i zioło, szereg pozytywnych efektów, które ma na zdrowie, od leczenia przeziębień, chorób wątroby, kandydozy, innych zakażeń grzybiczych jak iszaj obrączkowy. I oczywiście te rzeczy, o których będziemy mówić, jak chodzi o zastosowanie go do leczenia symptomów negatywnych występujących przy menopauzie. My oczywiście skupimy się tylko i wyłącznie na hormonach tym razem, ale same zioło jest absolutnie fascynujące. Jakby wiele osób zna je z cukierków nie bez powodu, ponieważ jakby jeden ze związków występujący w lukrecji jest 50 razy mniej więcej słodszy od cukru naszego stołowego i dlatego też jakby zyskał popularność jako jedna z takich substancji słodzących. Ale przejdźmy do rzeczy. Omówimy sobie 3 główne sposoby oddziaływania lukrecji na układ hormonalny. Pierwsze to jest oddziaływanie na kortyzol i receptory mineralokortykoidowe. Drugi to jest oddziaływanie na androgeny, czyli hormony męskie, i trzeci to jest oddziaływanie na estrogeny, czyli hormony żeńskie. Zacznijmy sobie od tego, jak lukrecja będzie oddziaływać na kortyzol. Więc to jest absolutnie jedno z najbardziej fascynujących, moim zdaniem, w moim odczuciu, działań lukrecji. Mianowicie substancje, które nazywają się gliceryzyniany, zawarte w lukrecji, blokują aktywność enzymu, który nazywa się dehydrogenaza 11-beta-hydroksysteroidowa. Jeszcze raz, dehydrogenaza 11-beta-hydroksysteroidowa. Koszmarna nazwa, zwłaszcza jak się połączy ją z poprzednią, czyli gliceryzyniany. To powinien być test po prostu, jak policja kogoś po pijaku zatrzymuje, to powinno być, proszę pana, proszę powtórzyć. Gliceryzyniany zatrzymują aktywność dehydrogenazy 11-beta-hydroksysteroidowych. Ale pomijając to, ten enzym również jest narysowany pieszczotliwie, reduktaza kortyzonu, i tak będę ją nazywać, po prostu jest to krótsza nazwa i łatwiej się orientować, o co chodzi, i szybciej to wymawiamy. Więc jeszcze raz, gliceryzyniany blokują aktywność reduktazy kortyzonu. Teraz, co robi reduktaza kortyzonu? To jest enzym odpowiedzialny za, można powiedzieć, unieszkodliwianie kortyzolu. Czyli jeśli blokujemy aktywność tego enzymu, reduktazy kortyzonu, to jest coraz więcej kortyzolu w ciele. Tak? Im większe stężenie będzie gliceryzynianów, szczególnie takiego kwasu, który się nazywa po polsku akurat kwas lukrecjowy, im większe będzie stężenie, tym większa dezaktywacja, czyli inhibicja tego enzymu, i tym wyższe stężenie kortyzolu. Czyli innymi słowy, pierwsze takie oddziaływanie to jest, będzie podwyższać poziom kortyzolu.
Czy to dobrze, czy to źle? Jak zawsze, nie ma prostej odpowiedzi. Może być to fatalne dla jakichkolwiek osób, które już mają kłopoty z podwyższonym kortyzolem, czyli choćby osoby z zespołem Cushinga. Również u osób, które życie jest nacechowane dużą ilością stresu, będzie to absolutnie fatalny, nieważne jak to nazwijmy, suplement, zioło, herbatka, tak? To jest fatalny wybór, ponieważ jeszcze bardziej będzie podbijać ten kortyzol i on nie będzie być w stanie najzwyczajniej w świecie redukowany, rozkładany w organizmie. Więc to jest już duży kłopot. Oczywiście, czy to może być plus? Może być plus u osób z zespołem Addisona, czyli jakby można powiedzieć odwrotność zespołu Cushinga, czyli osób, które mają niedostateczną ilość wydzielanego kortyzolu. To jest bardzo łatwy, naturalny sposób podbicia ilości tego kortyzolu. I również u osób, które potencjalnie mają, nie mają choroby Addisona, ale mają niski poziom kortyzolu, stosowanie lukrecji może jak najbardziej podbić ten poziom kortyzolu i tym samym ustabilizować z tych bardzo niskich pułapów ciśnienie i również tętno. Więc jest to plus. Więc oczywiście, tak jak mówię, może być to negatywne, na przykład w zespole Cushinga czy u zestresowanych osób, może być to pozytywne u osób z niskim tętnem, ciśnieniem i poziomem kortyzolu, czyli u osób na przykład z zespołem Addisona. Natomiast dla przeciętnej osoby będzie to oczywiście, bym powiedział, no dosyć kiepski wybór, szczególnie w dużych dawkach, ponieważ jakby ta pętla blokowania tego enzymu, reduktazy kortyzonu idzie dalej. Musimy sobie jeszcze jedną rzecz wytłumaczyć. Kortyzol jest szalenie podobny strukturalnie do hormonu, który nazywa się aldosteron. O aldosteronie mówiłem w wywiadzie u Darii Łukowskiej o soli, więc zapraszam do posłuchania, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym hormonie. Tak czy siak, one są szalenie podobne i można powiedzieć mają praktycznie identyczne powinowactwo. Już widziałem informację, że kortyzol ma większe, a powinowactwo, czyli zdolność przyłączania się do receptorów mineralokortykoidowych. Natomiast, mimo że mają to samo powinowactwo, to aktywność tego enzymu reduktazy kortyzonu, można powiedzieć, poniekąd blokuje kortyzol przed przyłączaniem się do tych receptorów mineralokortykoidowych. Tym samym aldosteron ma pierwszeństwo. W momencie, w którym kortyzol zaczyna się w dużej ilości przyłączać do tych receptorów, a te receptory będą odpowiedzialne w dużej mierze, tak samo jak i kortyzol i aldosteron, za gospodarkę wodno-elektrolitową, dzieją się następujące rzeczy. Zaczyna się retencja sodu w nerkach, łącznie z zwiększaniem objętości czy retencji wody, czyli zaczyna się robić napuchnięcie, jest dużo więcej sodu i wody przechowywanej w nerkach. W momencie, w którym mamy większą retencję sodu, zaczyna się wydalanie potasu. Tak? Czyli dochodzi do tak zwanej hipokalemii. Hipo jakby niski poziom, M jest od stężenie w krwi i to kal jest od łacińskiej nazwy potasu. Tym samym dochodzi do zmniejszenia ilości potasu w organizmie. Zaczyna się w tym momencie, bo to jest jedna z konsekwencji niedoborów potasu, na przykład zaburzenia pracy serca, na przykład zaczynają się lekkie arytmie, mogą zacząć pojawiać się skurcze. Ale to jest dopiero początek tej pięknej wędrówki, ponieważ ten kwas lukrecjowy to jest jakby jedna z tych substancji z rodziny gliceryazinianów. On ma czas półżycia 30 godzin i może być reabsorbowany w organizmie, czyli zanim organizm się tak naprawdę tego pozbędzie, no trochę czasu to zajmie. Więc tym samym przez dosyć długi czas aktywność tego enzymu reduktazy kortyzonu jest blokowana. Idąc dalej, jeszcze raz mamy retencję sodu, mamy retencję wody, mamy wydalanie potasu, więc dochodzi do hipokalemii i w tym momencie zaczyna się nierówna praca serca, dochodzi do nadciśnienia, czasami dosyć mocnego nadciśnienia i w dalszej kolejności dochodzi do rabdomiolizy. Rabdomioliza to jest jakby rozpad mięśni, dosłownie liza od rozpuszczania. Można dosyć dosłownie tłumaczyć tę nazwę jak mięśnie, dosłownie jakby dokładnie mięśnie poprzecznie prążkowane zaczynają się rozpuszczać, zaczynają się rozpadać i uwalniają całe mnóstwo substancji zawartych jakby w tych komórkach mięśniowych, czy między innymi mioglobina, różnego rodzaju enzymy, które zaczynają być rozrzucane po ciele i powodują znowu cały szereg negatywnych konsekwencji, ale w pierwszej kolejności będą powodować uszkodzenie nerek. I
Czy znamy takie przypadki w toksykologii? Znamy i to bardzo dobrze. Takich przypadków jest odnotowanych mnóstwo, od przypadków rhabdomyolizy u bodajże to 51 czy 61-latych, zaraz tu wrzucę na ekran, przypadki nadciśnienia. Jest taki fajny kanał, gdzieś na pewno tutaj wrzucę link, który publikuje różnego rodzaju przypadki, bo chyba te jakby filmiki są przez toksykologa publikowane młodego, który publikował przypadek jakiegoś młodego faceta, który wypił mnóstwo kawy, podbijamy kortyzol, zjadł kilogram cukierków z lukrecją, ale z prawdziwą lukrecją, a nie tylko aromatem. I doszło u niego do chyba niedoczynności nerek. Nie jestem pewien, czy on w ogóle przeżył to, ale po prostu było tyle kortyzolu, doszło do takiej hipokalemii i tej rhabdomyolizy, że trafił do szpitala. Nie pamiętam, czy on przeżył, ale po prostu był to fascynujący przypadek. Więc z tych przypadków, oczywiście, mimo że są skrajne i wymagają spożycia olbrzymiej ilości lukrecji, znamy naprawdę dużo w medycynie. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w momencie, w którym mówimy o lukrecji, chodzi przede wszystkim o korzeń lukrecji. Tak, tam jest największa ilość tak naprawdę takich aktywnych różnego rodzaju enzymów, które będą rzeczywiście oddziaływać na, przepraszam, na układ hormonalny, czy właściwie na całą naszą gospodarkę. Więc pamiętajmy, że to chodzi o, jeszcze raz, korzeń lukrecji. Mamy omówiony kortyzol, jeszcze raz podsumujmy sobie. Gliceryzyniany, które występują w lukrecji czy korzeniu lukrecji, blokują aktywność enzymu reduktazy kortyzonu, który jest odpowiedzialny za rozkład kortyzolu. Czyli im więcej spożyjemy lukrecji, tym wyższy poziom będziemy mieć kortyzolu, co może prowadzić do nadciśnienia, retencji sodu, usuwania potasu, arytmii i w dalszej kolejności, jeśli taki poziom czy spożycie lukrecji będzie się długo otrzymywać, może prowadzić do rhabdomyolizy, więc rozpadu mięśni i na końcu również do dysfunkcji nerek. Jako ciekawostka, ponieważ uwielbiam te różnego rodzaju ciekawostki z medycyny, do rhabdomyolizy dochodzi nie tylko w przypadku niedoboru potasu, więc hipokalemii, również w przypadku niedoboru fosforu, jeśli chodzi o elektrolity, ale do rhabdomyolizy prowadzą też różnego rodzaju leki i szczerze mówiąc są to dużo częstsze przypadki niż akurat spożywanie lukrecji. A leki to statyny, fibraty między innymi i salicylany. Przy czym można powiedzieć zdecydowanie statyny i fibraty będą tutaj wiodły prym, ale tak, statyny zdecydowanie najbardziej zważywszy na uszkadzanie jakby tej ścieżki, która jest odpowiedzialna za koenzym Q10, który odpowiada między innymi, czy w dużej mierze za pracę mięśni. Kortyzol omówiony, ruszamy dalej. Kolejny przystanek, testosteron. Więc jeśli chodzi o testosteron, lukrecja jest niestety, tak jak głosi tytuł, żeby nie było tego clickbaita, jest pogromcą testosteronu, dosyć mocno obniża akurat testosteron. Tych androgenów oczywiście mamy mnóstwo, mamy androstenedion, mamy DHT, mamy testosteron itd. Natomiast w badaniach lukrecja jest bardzo konsekwentna, jeśli właśnie chodzi o obniżanie testosteronu. W jednym badaniu, w którym badano 25 zdrowych mężczyzn, warto podkreślić, spożywanie 7 gram lukrecji doprowadziło do obniżenia testosteronu w 1 tydzień o 26%. Dużo, bardzo dużo. Jednocześnie spadek wolnego, więc aktywnego testosteronu nie był duży. On wynosił zaledwie parę procent, więc całkowity testosteron spadł po tym tygodniu 26%, ten aktywny spadł o parę procent. Mnie ciekawi po prostu, jakby dalej wyglądało to. Oczywiście jakby w dalszej kolejności, patrząc na to, jak działa układ hormonalny, moglibyśmy się spodziewać obniżenia, zgaduję, wolnego testosteronu w znaczącym stopniu, jak i również obniżenie dihydrotestosteronu potencjalnie. Więc tak to działa u zdrowych facetów. Jak to wyglądało u zdrowych pań? U zdrowych pań wyglądało to tak, że z 9 uczestniczek, którym dawano tym razem nie 7, tak jak w badaniu dotyczących facetów czy panów, dawano im 3,5 grama i mniej więcej po miesiącu ten poziom testosteronu spadł im około 50% średnio. Zdrowym kobietom 50%. I co ciekawe, również w tym badaniu mierzono poziom kortyzolu, ciśnienie krwi i aktywność reniny i aldosteronu. I aktywność reniny i aldosteronu leciutko spadły, a kortyzol i ciśnienie krwi się nie zmieniło.
więc warto spojrzeć na dawkę. Przy 3,5 grama nie było, 3,5 gramach nie było reakcji ze strony podwyższonego kortyzolu i ciśnienia, więc to warto odnotować, jeśli ktoś chciałby się bawić lukrecją. I teraz, czy to znaczy, że no właśnie, kiedy lukrecja jest dobra, a kiedy jest B? Oczywiście, jak zawsze, dla zdrowych facetów bierz lukrecję, zażynasz sobie testosteron. Warto? Absolutnie nie warto. Czy jest to odwracalne? Wychodzi na to, że w pełni. W sensie, w momencie, w którym, tak samo jak przy dużej ilości ziół, w momencie, w którym odkładamy lukrecję, poziom testosteronu z czasem wraca absolutnie do normy i tyczy się to też pań. Natomiast w którym przypadku ta lukrecja może być przydatna? Przede wszystkim bym powiedział panie. Zdecydowanie panie tutaj królują, jeśli chodzi o użyteczność lukrecji, szczególnie jeśli ktoś ma zespół policystycznych jajników, tak? Czyli kiedy mamy podwyższone androgeny, lukrecja jest w stanie, wychodzi na to bardzo ładnie, jeśli u zdrowych kobiet zbija o 50%, to niewykluczone, nie widziałem żadnego takiego badania, niewykluczone, że nawet to zbicie byłoby wyższe u kobiet z zespołem policystycznych jajników, a nawet jeśli nie, to 50% z tego wyższego pułapu, z którego startują pani z PCOS-em, będzie dosyć imponującym spadkiem. Więc zdecydowanie bym powiedział, że panie z zespołem policystycznym jajników powinny to brać i również kobiety w okresie perimenopauzy czy menopauzy, ale do tego zaraz dojdziemy, bo może tak, zaraz dojdziemy do tego, jak to działa, jeśli chodzi o gospodarkę estrogenową. Natomiast ogólnie w tej okresie, szczególnie menopauzy, w organizmie zachodzą zmiany, które powodują naturalne podwyższenie poziomu androgenu, więc hormonów męskich u pań dojrzałych. I tym samym pewnie nie jedna z kobiet zauważyła, że pojawiają się na przykład, czy u niej, albo u koleżanek, albo nawet u jakichś pań na ulicy, że pojawiają się jakieś wąsiki, czyli te cechy androgenizacji, czy tak zwanej wirylizacji, czyli nabywania cech męskich płciowych, czyli owłosienie na przykład na, nie wiem, w dużej ilości na pępku, na klatce piersiowej, zwiększone na policzkach, czy typowo jeszcze raz męskich okolicach. To jeśli chodzi o testosteron, czas na estrogeny. Jeśli chodzi o estrogeny, patrząc na wiele badań, absolutnie nie ulega wątpliwości, że lukrecja jest bardzo, bardzo estrogenowo aktywnym ziółkiem. Mianowicie w jednym z badań pokazano, że zawiera 26 różnych substancji, które mają duże powinowactwo do receptorów estrogenowych, czyli jeszcze raz zdolność przełączania się. I szczególnie duże powinowactwo te substancje w lukrecji mają do receptorów estrogenowych beta. Czy to dobrze? No, bym powiedział dobrze, bo mamy również receptory estrogenowe alfa i akurat przełączanie się większej ilości substancji do tych receptorów i aktywizacja tych receptorów jest właśnie bardzo mocno powiązana z występowaniem raka piersi. Mnóstwo związków, które są zawarte w różnego rodzaju lekach, które są częścią hormonalnej terapii zastępczej, właśnie aktywizuje receptory estrogenowe alfa. Więc no, jest to na pewno jakiś duży plus lukrecji. I oczywiście te związki, te 26 związków, o których mówiliśmy, chodzi przede wszystkim o fitoestrogeny, a więc to się mówi estrogeny pochodzenia roślinnego, czyli innymi słowy tak naprawdę związki, które są strukturalnie na tyle podobne do estrogenu, że są w stanie oszukać nasz organizm i przyłączyć się do naszych receptorów estrogenowych i tym samym je zaktywizować, jakby robiąc mimikę, taką mimikrę funkcjonowania czy wydzielania estrogenu. No i czy ma to przełożenie, ta aktywizacja tych receptorów estrogenowych na łagodzenie tych symptomów menopauzalnych? Okazuje się, że jak najbardziej. Więc w pierwszym badaniu, w którym zebrano grupę 60 kobiet, zrobiono porównanie spożywania lukrecji do, uwaga, hormonalnej terapii zastępczej. Fantastyczna, można powiedzieć, grupa porównawcza czy grupa kontrolna. Bez grup kontrolnych nie ma badań tak naprawdę. Nic nam, jakby brak grupy kontrolnej często mówi nam, czy takie badanie mówi nam bardzo niewiele. Więc tu mieliśmy piękną grupę kontrolną i okazało się, że tak, w tej grupie z lukrecją dawano 3 tabletki, w sumie chyba to było 1,1 grama lukrecji, więc załóżmy dużo mniej niż tak jak my opisywaliśmy w innych badaniach, czyli 3,5 grama, 7 gramów panów. Natomiast jako część tej hormonalnej terapii zastępczej podawano około 0,3 grama sprzężonego estrogenu i około 2,5 grama medroksyprogesteronu, czyli syntetycznego progesteronu.
I jaki był efekt? Efekt był bardzo ciekawy, bo sama ilość i długość trwania uderzeń gorąca między nimi zupełnie się nie różniła między oba grupami. Jaka była różnica? Jakby natężenie tych uderzeń gorąca było mniejsze w grupie biorącej hormonalną terapię zastępczą, więc można powiedzieć, powiedział lekko, ta hormonalna terapia zastępcza wygrała, natomiast oczywiście tylko jeśli chodzi o tą intensywność, natomiast oczywiście patrząc na potencjalne skutki uboczne takich terapii, jeśli one są nieodpowiednio przeprowadzone, to no, bym powiedział, Lukrecja jest tutaj niekwestionowanym zwycięzcą czy zwyciężczynią. W drugiej grupie, w drugim badaniu też była bardzo fajna grupa kontrolna. Zebrano tym razem 90 kobiet. Podawano im 3 tabletki po 330 mg lukrecji, więc 1 gram zaledwie tej lukrecji. I w drugiej podawano tabletki ze skrobią ziemniaczaną, czyli innymi słowy tabletki placebo. No i mierzono, jak to będzie wpływać na między innymi te symptomy menopauzalne, przede wszystkim uderzenia gorące. Okazało się, że znowu jakby ta grupa z lukrecją niepodważalnie wygrała, a jest ciekawe, w tym badaniu ta grupa placebo również miała zmniejszoną jakby ilość i długość trwania tych uderzeń gorąca w pierwszym tygodniu, więc placebo jednak coś tam zawsze robi. Natomiast lukrecja jakby poprzez długość trwania tego eksperymentu, który ciągnął się tygodniami, niepodważalnie wygrała. Jaki z tego wszystkiego morał? Jak zawsze, numer 1, absolutnie nie ufać osobom, które zachwalają bezkrytycznie dowolny suplement, bo nigdy nie jest to prawda. Każdy suplement może być szkodliwy, jak i może być pomocny w zależności od osoby. Więc takie zdroworozsądkowe przypomnienie. Natomiast jeśli chodzi o lukrecję, dla kogo tak, dla kogo nie. Więc jeszcze raz, jeśli cierpisz na zaburzenia kory nadnerczej, które będą objawiać się właśnie nadczynnością, czyli na przykład mamy chorobę Cushinga, czyli masz duży poziom kortyzolu, absolutnie lukrecja nie dla ciebie. Albo jeśli masz bardzo stresujący tryb życia, dużo trenujesz też, kiedy ten poziom kortyzolu będzie zwiększony, absolutnie nie dla ciebie, to robisz sobie krzywdę. Jeśli masz chorobę Addisona, masz niskie ciśnienie, niski puls, lukrecja potencjalnie może ci się przydać. Numer drugi, dla facetów zawsze lukrecja jest niepożądana, bo w najzwyczajniej w świecie obniża androgeny. Oczywiście w niektórych terapiach, jeśli chodzi o nowotwory prostaty, może być to jakiś pożądany suplement. Zawsze, że tak powiem, jakiś plus znajduje się wtedy obniżenia testosteronu. Natomiast poza tym dla większości innych panów będzie to absolutnie fatalny pomysł. Natomiast z kolei dla pań, które cierpią na zespół policystycznych jajników, może być coś pozytywnego, tak? Bo obniżymy sobie te androgeny i będziemy mieć mniej tych upierdliwych, dodatkowych włosków wszędzie między nimi. No, nikt tego nie chce. I dodatkowo oczywiście dla zdrowych kobiet, no, czy obniżanie testosteronu ma sens? Absolutnie nie. No, testosteron też poprzez aktywność takiego enzymu aromatazy jest zbiornikiem do produkcji czy do konwersji w estrogeny. Więc no, nie jest to specjalnie pożądane, jeśli nie ma się podwyższonego poziomu androgenów albo przynajmniej symptomów zwiększonej wiralizacji. I ostatni punkt, dla kogo to jest przydatne, najbardziej kobiety w wieku menopauzalnym, bo wtedy, tak jak widać, można dosyć łatwo i unikając wielu negatywnych skutków ubocznych płynących z hormonalnej terapii zastępczej, łagodzić te objawy menopauzalne, jednocześnie obniżając androgeny, które idą w górę podczas menopauzy. Minus taki, że oczywiście znowu to nie jest dla każdej pani, bo jeśli już cierpisz na nadciśnienie, jeśli już są jakieś choroby metaboliczne, lukrecja to podbije. Właśnie ja dlatego lubię taką strasznie cholernie celowaną suplementację, możemy to nazwać, czyli jeśli znamy mechanizmy oddziaływania pełni danego suplementu i znamy kłopoty danej osoby dokładnie, to czasami jeden dobrze dopasowany suplement jest w stanie zająć się 3-4 objawiami naraz, zamiast łykania 3 suplementów. Oszczędza się czas, pieniądze, zmniejsza ryzyko interakcji versus no właśnie takie walenie trochę na oślep, że jedną rzecz poprawiamy, czyli na przykład obniżymy objawy menopauzy, a jednocześnie ciśnienie leci w kosmos.
jak łącznie z kortyzolem. Więc warto jakby dokładnie przeanalizować na podstawie tego, co powiedziałem, czy jest to potencjalnie suplement dla mnie. I jeszcze raz, chodzi tutaj przede wszystkim o korzeń lukrecji i pamiętajmy, że taki korzeń lukrecji, czy ten kwas przede wszystkim, najpotężniejszy składnik tego korzenia, czyli kwas lukrecjowy, on ma czas półrozkładu około 30 godzin, więc w organizmie będzie się długo potencjalnie utrzymywać. To tyle z mojej strony. Dzięki piękne jak zawsze za wysłuchanie odcinka. Mnóstwo badań, na podstawie których ten odcinek był tworzony, znajdziesz w opisie z podziałem na androgeny, estrogeny, kortyzol i tak dalej. I te studia przypadków ciekawe, o których mówiłem, łącznie z rabdomializą. Jeśli masz do mnie jakieś pytanka, najczęściej to ostatnio wrzucam je po prostu do kolejnych sesji pytań i odpowiedzi, to umieść je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć i odpowiadam głównie pierwszego dnia po umieszczeniu filmików. W pierwszym komentarzu, jak zawsze, 3 piosenki rockowe, żeby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Jeśli interesuje Cię analiza badań, usprawnienie Twojej pamięci, skuteczna nauka języków obcych, zapraszam do zapisania się do mojego newslettera. Link jest w opisie universeofmemory.pl, gdzie publikuję artykuły przede wszystkim na te tematy, gdzie właśnie ten kanał YouTube jest, powiedzmy, bardziej taki medyczno-dietetyczny. Jeśli chcesz zostać patronem kanału, zachęcam do wspierania mojej misji edukacyjnej, nazwijmy tak to. W ramach patronatu jest dostęp do forum, gdzie można mi zadawać jakieś bardziej szczegółowe pytania, jak również dostęp do fiszek z poprzednich odcinków, czyli wszystkie informacje, które wyrzucam z siebie w odcinkach, one są umieszczone w gotowych do ściągnięcia fiszkach w strefie dla patronów i można je ściągnąć i się uczyć. Co jeszcze? I na koniec, jak zawsze serdecznie polecam takie moje kursy flagowe, sztandarowe, czyli Vocabulary Labs, czyli jak uczyć się samodzielnie języka od A do Z, czyli bez żadnych dodatkowych jakichś materiałów do końca życia, lekcji, szkół językowych, jak nauczyć się rzeczywiście samodzielnie uczyć języka. I kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. I również mój ukochany kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, czyli jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny, opanować dowolną dziedzinę od A do Z, od tworzenia planu nauki, szukania odpowiednich materiałów, zapamiętywania, tworzenia zrozumienia, jak i wdrażania informacji, które będą przyswojone, czyli jak zamieniać tak naprawdę suchą wiedzę teoretyczną w gotowe od razu do wdrożenia w świecie rzeczywistym schematy, strategie, czyli żeby, że tak powiem, unikać tego, że uczymy się tylko i wyłącznie w momencie, w którym wykonujemy jakieś umiejętności, bo to jest tak zwane, nazywam chomiczy kołowrotek wiedzy. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w